Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale o pająkach, skorpionach i innych cudach. W tym odcinku opowiem, jak przygotować nasze pająki na czas naszego wyjazdu, a także nakarmimy je innym rodzajem pożywienia. Ptaszniki nakarmię larwami drewnojada, patrzcie jakie dorodne, natomiast skorpiona nakarmię karaczanami dubia, patrzcie jakie wielkie. Raz, że miałem ochotę nakarmić je czymś innym, a dwa, stara hodowla karaczanów tureckich została zlikwidowana. Ostatnie sztuki rozdzieliłem pomiędzy pająki i kupiłem nowe karaczany, ale te zanim jeszcze trochę dorosną, to jeszcze minie trochę czasu. Po pierwsze, zostawcie pająki mamusi. Ale tak na serio, najlepszą opcją jest zostawienie pająków rodzinie albo znajomym, domownikom, którzy się znają na hodowli pająków i po prostu będą umieli zapewnić im należytą opiekę przez ten czas. Teraz nakarmię Brachypelmę boemei. Po pierwsze, nawodnijcie terrarium, ale nie ma tu konieczności robienia bagna, wręcz jest to niewskazane, gdyż raz, pająk może się utopić, a dwa, mogą się zacząć rozwijać różne grzyby. Po prostu normalnie nawodnijmy terrarium, a co zrobić, żeby woda szybko nie wyparowała, o tym powiem wam za chwilę. Teraz przyszedł czas na ptasznika tygrysiego Devus pentaloris. Jeśli mamy w terrarium mchy, to też dobrze. Mech trzyma wodę, zatem wilgotność w terrarium może się utrzymać troszkę dłużej. Tutaj mamy zbiornik skorpiona i jak widzicie hygrometr pokazuje 84 stopnie wilgotności. Patrzcie, skorpion tutaj ma właśnie dużo mchu i właśnie ten mech utrzymuje wilgotność. O, ten troszkę jednak wysech, zaraz go nawodnię. Właśnie pokażę wam też nawadnianie zbiornika skorpiona przy okazji, choć pewnie już to widzieliście, ale jeszcze raz wam to pokażę na potrzeby tego odcinka. Jak wspomniałem, właśnie mech trzyma wilgotność, zatem jego posiadanie w zbiorniku to jest bardzo dobry pomysł. Żeby woda nie parowała, należy zapewnić odpowiednią temperaturę. Teraz zobaczymy polowanie ptasznika kędzierzawego, Clitocatla albo Pilosus.
Jeśli mamy ogrzewane terraria, to źródło zasilania takie jak maty, kable czy żarówki należy wyłączyć. Niższe temperatury pająkom nie zaszkodzą, jedynie co to obniżą ich metabolizm. Natomiast jest to bardzo przydatne w kwestii ograniczenia wyparowywania wody. Teraz ptasznik z swojej natury bardzo żarłoczny, Chromatopelmas janeopubescens. W zależności od tego, jakie przyjęliśmy rozwiązania, możemy też obniżyć temperaturę pomieszczenia. Akurat u mnie nie ma takiej potrzeby, gdyż ja mam dość chłodno w pomieszczeniu. Jest zawsze u mnie koło 22 stopni. Jest to wystarczające dla takich ptaszników, zatem nie musimy jakoś bardzo się przejmować temperaturą w takim wypadku, w jakim jestem ja. Jeśli chodzi o wije, nie potrzeba jakichś wielkich przygotowań, gdyż jedzenie mają cały czas u siebie. Mam na myśli te liście, które po prostu butwieją i służą potem jako pokarm dla tych wijów. Jedyne co to mogę im trochę zwilżyć terrarium, żeby przyspieszyć butwienie liści, jak i dostarczyć im niezbędnej wody. Ewentualnie jeszcze mogę im czasem rzucić marchewkę albo pieczarkę, bardzo to lubią. Właśnie niedawno, teraz może z 2 dni temu, rzuciłem im 2 kawałki pieczarki gdzieś tutaj i tutaj. To już tych kawałków, jak widać, nie mam. Jeszcze tylko im rzucę świeże liście, żeby były różne warstwy liści w różnym stanie rozkładu. Przy takiej temperaturze na hodowli wilgotność na pożądanym, bezpiecznym, niestałym, ale bezpiecznym dla pająka poziomie utrzyma się przez 4 tygodnie, zatem możemy być spokojni, że ptasznik przeżyje przez tydzień naszego wyjazdu. Oczywiście zdarzały się przypadki, że ptasznik żył kilka tygodni, kilka miesięcy, a nawet rok bez podawania wody, jednakże nie należy ryzykować. Nie należy też zatykać wentylacji, żeby wilgoć dłużej osiadła, gdyż pająk się po prostu udusi. Natomiast możemy też zapewnić naszemu ptasznikowi w terrarium miseczkę z wodą. Wyjeżdżając, należy również oczyścić terrarium ptasznika z resztek po jedzeniu, takich jak pancerze owadów czy jego odchodów, gdyż te w połączeniu z wilgotnością mogą doprowadzić do rozwoju pleśni czy roztoczy, które mogą być niebezpieczne dla naszego ptasznika. Tutaj mam moją Acanthoscurię geniculatę. Właśnie oprzątnę tutaj różne pozostałości. Wiadomo, że wszystkiego doszczętnie nie oczyścimy, no ale żeby oczyścić to, co się da, to co jest najgorsze właśnie. I powinno być git. Nawodnie. Jednak nie pogardziła larwą. Kolejna kwestia to kwestia jedzenia. Przed wyjazdem należy nakarmić ptaszniki. Nie należy jednak przesadzać, wystarczy, żeby odwłok był normalnych rozmiarów po nakarmieniu, czyli taki
mniej więcej równy Carapaksowi, może nawet nieco większy. Ptaszniki bez jedzenia umieją wytrzymać kilka tygodni, kilka miesięcy, a niektóre gatunki nawet rok, zwłaszcza jeśli mają głodówkę. Zatem tu też nie musimy się mocno martwić, jeśli wyjeżdżamy przykładowo na tydzień, gdyż po prostu nasze ptaszniki to wytrzymają. A tutaj jest nasza Lycosiano sazimai. Zobaczcie, już ma pewne purpurowe elementy ciała. Im będzie starsza po kolejnych wylinkach, to tym więcej tych partii będzie miała. Jak zawsze trafia się pająk niejadek, ale nie martwcie się, na to też jest sposób. Wystarczy pająkowi w terrarium zostawić już nieżywego robaka i to też jest dobry sposób na wyjazd, gdyż pająkowi możemy w terrarium zostawić nieżywego robaka i w wolnej chwili pająk sobie go zje. Żywych robaków w terrarium bez opieki nie zostawiamy, gdyż pająk może przejść wylinkę i wtedy robak będzie zagrożeniem dla pająka. Jak widzicie, po chwili pająk robaka chwycił. Gady takie jak wąż czy jaszczurka, choć nie wymagają wiele, to w kwestii wyjazdu też należy zapewnić im nieco więcej niż ptasznikom. Jeśli chodzi o karmienie, to wąż wiadomo, tam raz na tydzień, raz na 2 tygodnie je, to tu nie ma wielkiego problemu. Natomiast musi mieć ciągle wymienianą wodę, co dzień albo co drugi dzień na świeżą, gdyż może się w niej opróżnić, może się w niej wykąpać i musi po prostu mieć tą wodę świeżą, gdyż nie może pić brudnej wody. Natomiast jaszczurka w kwestii wody podobnie, natomiast jaszczurka je już częściej, więc ktoś musi też jej przez ten czas naszego wyjazdu jedzenie podawać. Nie mówię tu o jakimś krótkim weekendzie, bo tutaj sobie i wąż i jaszczurka poradzą, ale jeśli wyjeżdżamy na tydzień, to wąż i jaszczurka już opiekę zapewnioną mieć muszą. Teraz nakarmię Brachypelmę hamori. Natomiast wąż i jaszczurka wymagają też więcej w kwestii oświetlenia i ogrzewania. No nie musimy prosić kogoś, aby codziennie włączał i wyłączał im te systemy w terrarium. Są specjalne urządzenia, które pozwalają nam zaprogramować, kiedy światło i temperatura mają się w terrarium włączać, a kiedy się wyłączać. Zatem tą kwestię możemy uregulować bez czyjejś pomocy. Jednakże, jak mówiłem, kwestie karmienia i pojenia są tutaj bardziej wymagające niż w przypadku pająków i tutaj ktoś pomóc nam musi. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie proszę suba, lajka i komentarz, to naprawdę bardzo się przyda. Zapraszam Was na mojego Instagrama, link znajdziecie w opisie. Zapraszam Was na kolejne odcinki, które już niedługo. Do zobaczenia i cześć!